Nowy mix na waszym любимом радио.
Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w ten piękny wtorek. Jak humorek. Haha, jak humorek w ten piękny wtorek. Nie wiem czy piękny. U mnie właśnie wygląda na to, że skończyła się wiosna. Także gdzie jest Tomasz Sommer i jego wpisy o tym, że pada śnieg, czyli nie ma globalnego ocieplenia? Gdzie jest Tomasz Sommer? Dzień dobry, Joanna Alabaster, która mówi, że nareszcie bez jednego żubra z rana to nie idzie wytrzymać. I tak mówił wujek Włodek też, a teraz nie żyje. Cześć Marcin Tutunik, cześć Uskrzydlacz, cześć Sebastian, cześć Dziwny Pies. Dziwny Pies pyta, czy będzie o debacie mieszkaniowej na kanale z Euro, bo okrutna beka była. Ja myślę sobie, ja bym ją obejrzał na streamie, raczej nie teraz. Może w końcu uda się jakiś wieczorny zrobić. Może razem z rozmową Tomasza Lisa z Lechem Wałęsą by to obejrzeć. Myślę, że tam mogło być wesoło też. Cześć Drakana, cześć Radosław Langner, cześć Anarki Dusza, cześć Jakub Tylutki, cześć Brzoskwinia, cześć Bunny of the Bunny Kind.
Witam pierwszy raz na streamie, bo zawsze mam budę od 8, ale dzisiaj wyjątkowo mam gorączkę i można obejrzeć porannego żubra live wreszcie. No to witam po raz pierwszy osobo Bunny of the Mankind. Bunnykind, przepraszam, jest wcześnie. I zdrówka, i jeszcze raz zdrówka, jak to mawiał Napoleon. Siema Miłosz Kazero, siema Żaba Morton, siema Marcin Gajda, Jakub Sowa, Pola Lola, siema Swirly, siema Marysia, siema Devan Kevan, siema Emmet, siema Pola Droid, Rozbójnik Rumcaj, Skyty Baniaźdź, siema Uskrzydlacz, siema Avatar DM, siema Uskrzydlacz, siema Arturo D, siema Drakana, już mówiłem, ale to nic, siema Rozbójnik Rumcaj, też mówiłem, siema Kosmiczna Ekspedycja Kubę. Obudziłem się dzisiaj w dobrym nastroju, mówi Kosmiczna Ekspedycja Kubę, więc mam nadzieję, że dzięki dzisiejszym wieściom uda się to naprawić. No już zaraz, już śpieszę z poprawą stanu rzeczy. Siema Marcin Gajda, już mówiłem? Chyba mówiłem. Siema Aki, siema Manawiasty, siema Melvin 161, siema Kajko, siema Gonzito, siema Ada Destriga, siema Dźwiedziu, siema Jakub Tylutki, to też już mówiłem. Siema Zin 303, siema NM, Chris Dobbs 97, Bartkam, Gruszek 961, siema Demichał Tomasik, siema Lucy Ford, również zdrowia życzę, siema Fruktozaur, siema Łukasz, siema Patryk Kulpok, siema Mikołaj, siema Jachim, siema Jachim W, Jodenstein i Michał Dzit. Dzień dobry. Dlaczego mój czat jest szybciej tu niż tu? Emmet, Zygmuntowski był u dwóch lewych rąk i mam mieszane uczucia. Z jednej strony warto docierać szerzej, z drugiej to trochę normalizuje tych typów. No, rozumiem te mieszane uczucia, ale też nie oczekuję od nikogo, że będzie kancelował dwie lewe ręce. Chciałbym, żeby tak było, ale już trudno. A DGTR też pyta, czy będzie o debacie o mieszkalnictwie na kanale Zero. Myślę, że ciekawy temat, skoro nawet na Wykopie chwalą lewicę. Nie dziwię się, że na Wykopie chwalą lewicę. Nie wiem, jak poradził sobie śpiewak z Koniecznym, bo widziałem tylko jakieś przypałowe kawałki Mencena z tej debaty. Witam Bunnykind również tutaj w gronie followersów premium, płatnych followersów, którzy mają dostęp do bycia płatnym followersem i dostęp do komiksu Gilotyna Tylko Czułość. Zapraszam wszystkich do wspierania kanału, zarówno na YouTubie, tak jak Bunny, jak i na Patronite i Patronie. Albert również pierwszy raz na żywo, bo w pociągu. Dzień dobry, Albert. Dzień dobry serdecznie. I tak, nie dziwię się, że lewicę chwali Wykop, skoro już, cześć Jan Michał Szulew, skoro już dziki trener, barometr nastrojów społecznych, dziki trener drze pizdę w internecie o mieszkalnictwie i o wysokich cenach mieszkań. Więc wydaje mi się, że temat ten przeszedł do mainstreamu. W tym sensie, że już nie jest przypisywany tym durnym lewakom, Julkom z Twittera, tylko jest tematem podnoszonym dosyć powszechnie. O czym świadczy nie tylko dziki trener, ale też Platforma Obywatelska podpierdalająca w kampanii wyborczej hasło lewicy mieszkanie prawem, nie towarem. Na tym polegają największe sukcesy lewicy. Nie mówię, że polskiej. Być może w ogóle na tym polegają sukcesy lewicy. Że ich postulaty, czasami zżynane przez partie centrowe, przechodzą właśnie do centrum. Być może to jest właśnie, na tym polega bycie lewicą. Na tym, żeby twoje postulaty zostały ci rozkradzione
i na tym, żeby ktoś inny zbijał na nich kapitał polityczny. Marysia, przypomnij mi o tym komiksie na priv w międzyczasie. Kiedyś. Kudłaty pyta, czy słyszałem o prawie legalnym wyburzeniu zabytkowej willi we Wrocławiu w sobotę. Dobry temat. Coś słyszałem, ale żebym tak dużo słyszał, to nie mogę powiedzieć. Coś tam słyszałem. Słuchajcie, u mnie pogoda, tak jak mówiłem, kryzys klimatyczny się skończył, a to oznacza, że ci sami ludzie, którzy, tak jak tutaj podpowiadał czat, na co dzień zajmują się komentowaniem wypadków, incydentów, przy których pojawiają się nieznani sprawcy, zajmują się identyfikowaniem tych nieznanych sprawców jako Ukraińców, co potem okazuje się nieprawdą znowu. Teraz mogą zajmować się tym, że nie ma globalnego ocieplenia. A w związku z tym, że rozmawiamy o globalnym ociepleniu, to pojawiła się niedawno znowu, jest ta sama inba o aktywistki klimatyczne. Że znowu te... Czekajcie, jak to napisał tygodnik Solidarność? Jak się nazywało? Ostatnie pokolenie. Tygodnik Solidarność napisał: skandal w Filharmonii Narodowej. Rozhisteryzowane aktywistki zakłóciły koncert. To jest skandal, proszę Państwa. Rozhisteryzowane aktywistki zakłóciły koncert. Przypominam, że naczelnym tygodnika Solidarność jest od niedawna nasz ulubieniec Rafał Woś. Obejrzyjmy sobie przez minutowy materiał grupy aktywistycznej Ostatnie pokolenie. Przyłączyło się? Przyłączyło się. Michał Dzit, niebieskie. Chłop wkurwiony. Ten chłop wkurwiony, zrywający ten transparent, jest bardzo filmowa scena. Proszę zejść, proszę stąd zejść. Tu się koncert odbywa. Proszę i zapraszam, zapraszam zejść. Zapraszam zejść. Cześć, spod czerwonka. No właśnie, Marcin Józefko, gdzie nagłówek rozhisteryzowani rolnicy zablokowali miasta. Włącznie z karetką. Tak jak pisze Twaszkie, czy kiedy Braun przerywa wykład o historii, to jest aktywistą historycznym. I teraz oczywiście znowu przez internet przelewa się ta sama fala opinii, głosów, wypowiedzi, bla 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 o tym, że no w taki sposób to aktywistki nie zachęcają do swojej sprawy, nie zachęcają do swojej sprawy. To co mają kurwa kampanię reklamową zrobić? Lifestyle'ową z influencerami do chuja wafla, żeby cię zachęcić do swojej sprawy? Katastrofa klimatyczna nie musi się reklamować, debilu, jeden z drugim. Katastrofa klimatyczna nie ma poglądów, ona nie musi nikogo zachęcać. Tego typu protest to akt desperacji. To akt desperacji.
A poza tym, przede wszystkim wydaje mi się, że ci ludzie, którzy martwią się, że kogoś zniechęcono tym do tej sprawy, częściej słychać osoby, które mówią, że o, to zniechęca do ich sprawy, niż osoby, które mówią, to mnie zniechęciło do ich sprawy. Dlatego, że osoby, które mówią, że to zniechęca do ich sprawy, są same zniechęcone do tej sprawy, mają tę sprawę w piździe, tylko z jakiegoś powodu wstyd im to powiedzieć głośno. Taka jest prawda o tych osobach, które boją się, że inne osoby zostały zniechęcone do tej sprawy. I to nie jest tak, że te osoby aktywistyczne, które robią tego typu protesty, czy inne oblewanie obrazów w muzeach, teraz tylko mącą i staną się ofiarami hejtu. Wiecie, kto stał się ofiarą hejtu w internecie? Greta Thunberg stała się ofiarą hejtu w internecie. Greta Thunberg stała się synonimem tej, jak to pisał tygodnik Solidarność, rozhisteryzowanej aktywistki, memicznej, durnej Julki z Twittera. Synonimem stała się Greta Thunberg, no nie? Przypominam, w jaki sposób protestowała Greta Thunberg? W jaki sposób protestowała Greta Thunberg? Czy przerwała jakiś koncert? Nie. Czy oblała jakiś obraz? Nie. Czy zablokowała miasto? Też nie. Czy zatrzymała karetkę? No nie. Wysypała zboże na tory, może zapytacie. Nie. Greta Thunberg siedziała na dupie. Siedziała na dupie. Na chodniku. Nikomu nie przeszkadzając. A potem przemawiała do ludzi. I też zniechęciła do swojej sprawy tych, którzy już byli zniechęceni. Też stała się ofiarą hejtu w internecie. Przypisywano jej, Boże, już czego jej nie przypisywano, włącznie z nazizmem, bo miała na zdjęciu pluszową ośmiornicę do kurwy nędzy. Pluszową ośmiornicę. To jest trochę jak z tymi lipkami typu Tomasz Lis. Siema Lucifer, witam w gronie wspierających. Którzy mówią, że trzeba protestować tak, jak protestował Martin Luther King. Ludzie, którzy starają się tonować nastroje protestujących, mówiąc, że trzeba protestować jak Martin Luther King, zasługują na na samerdakę. Na samerdakę dosłownie zasługują. Być może nawet. I kurde... wycieranie sobie gęby Martinem Lutherem Kingiem jest żałosne. Jest żałosne, ale nie możemy nic z tym zrobić. Ludzie będą to robić nadal. Tak samo jak za 300 lat będą wycierać sobie gębę Gretą Thunberg, że trzeba protestować jak Greta Thunberg grzecznie. Będą to mówili, kiedy będziesz chciał się napić wody i podejdziesz pod fortecę swojego pana i zaczniesz rzucać w nią kamieniami. To wtedy ktoś wyjdzie na taką zbudowaną ze złomu barykadę i powie ci: oj, tylko zniechęcasz do swojej sprawy. Powinieneś protestować tak jak Martin Luther King i Greta Thunberg kiedyś, grzecznie. Więc wydaje mi się, że jakieś takie założenie, że jak będziesz protestować grzecznie, to osiągniesz więcej, jest gówno warte. Jest gówno warte. Przypominam, że Martin Luther King dostał kulkę. Dostał kurwa kulkę. Został zastrzelony. Tak jak ta dwójka aktywistów klimatycznych w Stanach przez tego chłopa, który został potem bohaterem internetu. Pamiętacie to?
był opisywany przez prawicowy czy centroprawicowy internet jako ten chłop, który ma dość lewackiego zamordyzmu i po prostu zdenerwował się i otworzył ogień. I to jest usprawiedliwione. To jest usprawiedliwione. Natomiast próba w zasadzie przerwania koncertów Filharmonii, oblanie szyby, za którą jest Mona Lisa, już usprawiedliwione nie jest. Już jest zbrodnią. I pomijając fakt tego, że grzeczne protestowanie chuja daje. Tak, to było w Panamie faktycznie, jak mówi Radosław Langner i Emmet. Tak, w Panamie. Pomijając fakt, że grzeczne protestowanie gówno da, to wydaje mi się, że jeśli jesteś osobą, która w dobie katastrofy klimatycznej, zamiast zwrócić uwagę na to, dlaczego obraz został oblany czy koncert przerwany, skupiasz się na tym właśnie, że obraz został oblany albo koncert przerwany, to jesteś częścią problemu. Jesteś częścią globalnego problemu. Brawo, Boliński. Problemu. Cześć, Mateusz Noga. A dobrze mówisz, Swirly, tak. Ten zastrzelony nie był aktywistą klimatycznym, tylko chłopem, który protestował przed eksploatowaniem zasobów swojego kraju i został zastrzelony przez cudzoziemca z USA. No tak to właśnie było. I teraz już sobie przypominam to i do tego wszystkiego jeszcze właśnie prawactwo zdążyło dorobić tę narrację, o której mówiłem, więc był to jeszcze potrójny fikoł z podwójnym Ratzingerem. Więc tak wyglądają właśnie protesty. Dzień dobry, Izabela Pro. Dzień dobry, Mateusz Noga. Tak, moi mili. Jebać protestujących przeciwko protestom klimatycznym. Protestowanie przeciwko protestom klimatycznym robi z ciebie część problemu, a nie głos rozsądku. Takie są fakty, moi mili. Przypomina mi się, jak w zeszłym tygodniu, no i teraz kurczę, zapomniałem, jak się ten pan nazywał. Dobrze, że jest rano, to jak czegoś zapominam, to mogę to zwalić na późną porę. Jak na przykład zapominam czyjeś imię i nazwisko, to nie dlatego, że jestem taki niekulturalny, tylko dlatego, że jest rano. Pan się nazywa Szymon Malinowski i jest profesorem, tym z filmu Można panikować. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym, że zaproszono go do telewizji śniadaniowej, żeby opowiedział o tym, że był najcieplejszy luty w historii. No właśnie, dobrze, że jest rano, to mogę zwalić na późną porę. No właśnie, kurwa, właśnie. O którym mówiliśmy sobie, że siema Grzegorz Burtan, o którym mówiliśmy sobie, że został zaproszony do telewizji śniadaniowej i jak powiedział, że chętnie opowie o katastrofie klimatycznej, to powiedzieli mu, że a dobra, to jednak nie, bo chcemy pogodny program, wesoły, sympatyczny. Kurwa. Kurde, dużo pytań dzisiaj jest o debatę na kanale Zero. Ja zobaczę, ile ona trwa. Jak jest tyle pytań, to może powinniśmy sobie ją obejrzeć. Może powinniśmy ją obejrzeć. Aczkolwiek pewnie i tak, no trwa na tyle długo, że wtedy spędzimy tutaj 2 godziny? Nie, no way, kurwa, no way. To byśmy siedzieli tutaj przez 4 co najmniej. Byśmy siedzieli tutaj przez 4. Tak, Drakana, uśmiechnięta katastrofa, dokładnie tak. To właśnie mamy. Film o komecie z Netflixa, o którym już i tak wszyscy zapomnieli przecież. Odmawiam puszczania debaty na razy 2 uskrzydlać, przykro mi. Stanowczo odmawiam, ponieważ takie mam zasady.
Co jest głupie, bo kiedyś też myślałem, że nie będę nigdy na streamach robił kontentu pod tytułem chłop ogląda coś, a widzowie oglądają jak chłop ogląda coś i sobie czatują. To była bez sensu zasada, wydaje mi się. Sąd rejonowy w Malmö nałożył na Gretę Thunberg karę grzywny za niestosowanie się do nakazów policji. Chodzi o sytuację z 24 lipca, gdy 20-letnia aktywistka klimatyczna wraz z innymi protestującymi z grupy Take Back the Future nielegalnie blokowała przez kilka godzin wjazd dla ciężarówek w miejscowym porcie. To tyle, co zrobiła Greta. O widzisz, Mondrian Atawic. Ale myślę, że skoro zrobiła to teraz 24 lipca, już jako 20-letnia aktywistka, to już dawno, mając przylepioną tę gębę, łatkę rozhisteryzowanej Julki z Twittera, durnej aktywistki, lewaczki, pierdolniętej, co ona tu w ogóle wyrabia. Więc tak. Jestem bogatszy o tę wiedzę, ale nie niweluje ona tego stanowiska, że Greta została obiektem hejtu, protestując grzecznie, tak jak lubią liberałowie. O właśnie, sojowe latte, jak mówi Swarley. Kurwa. Wiecie, że ludzie nadal używają tego tekstu prześmiewczo w kierunku lewicy? Tekstu, który był przeruchany 3 lata temu albo 5 lat temu. Kishon na wolności mówi, że jest taka streamerka na Twitchu, która chciałaby, żebym się nią zajął, ale wstydzi się zagadać. Brzmi niepokojąco trochę. Dobrze, kochani. Swarley 10 lat temu, żubrze. Na studiach jeszcze byłem, jak to słyszałem pierwszy razy. Wow. No wierzę, że sojowe latte jest z nami od 10 lat. Dobrze, a właśnie, bo też dzisiaj znalazłem taki artykuł z dorzeczy.pl. Tego wam pokażę. Którego nie czytałem, ale zostawiam go sobie na później. Rząd Tuska dostał ultimatum. Macie czas do wyborów samorządowych. Jest to ultimatum właśnie postawione przez aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie. Macie czas do wyborów samorządowych na spełnienie naszych postulatów. Zobaczmy, jaka jest stawka tego ultimatum. Znajdujemy się w bezprecedensowym momencie, w którym wciąż możemy zapobiec najgorszym skutkom kryzysu klimatycznego. Mimo lat ignorowania tego problemu przez kolejne rządy. Czekajcie, ja potrzebuję okularów, bo to przecież kurwa. Przekonują, że mamy moralny obowiązek, by działać, by nie odwracać wzroku od uchodźców klimatycznych, którzy już zmuszani są, by opuszczać swoje domy zniszczone przez powodzie czy pożary, a których wraz ze wzrostem globalnej temperatury będzie już tylko więcej. Co wy mi to mówicie o aktywistach klimatycznych, jak my mamy o uchodźcach klimatycznych, jak my mamy uchodźców wojennych i zajmujemy się wypierdalaniem ich na Białoruś, no ludzie złoci. Ich zdaniem globalne ocieplenie nie omija Polski i wymieniają anomalie, jakie zaszły w ostatnich latach w naszym kraju. W 2019 roku w Skierniewicach zabrakło wody. W zeszłym roku takich gmin było już 204. Tegoroczny luty był najgorętszym w historii pomiarów. Wzrasta śmiertelność z powodu bijących rekord za rekordem fal upałów, szczególnie wśród starszych osób. Czytamy. Tutaj widzę słuszne wkurwienie Lucy Ford. Ich zdaniem globalne ocieplenie nie omija Polski. No kurwa, to chyba nie jest ich zdanie, ale okej, słusznie. O, siema Polański, dzień dobry. Roller pyta, czy dostał Shadowbana? Chyba nie, bo go widzę. Cześć, Jan Kurpiński. Dobrze, co tam mamy dalej? Aktywiści klimatyczni stawiają ultimatum.
Ostatnie pokolenie ma 2 postulaty. Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 25 oraz zintegrowany bilet na transport lokalny i regionalny w całym kraju za 50 zł miesięcznie. Żądamy od pana premiera wystosowania publicznego oświadczenia zobowiązującego do realizacji naszych postulatów. Takie zmiany w infrastrukturze i dostępności transportu pozwolą uporać się z wykluczeniem transportowym i są stosowną odpowiedzią na narastającą zapaść klimatyczną, argumentują aktywiści. Moim zdaniem bardzo sensowny postulat i postulat osiągalny. List kończy się postawieniem rządowi ultimatum. Macie czas do wyborów samorządowych na przyjęcie naszych postulatów, zignorowani przystąpimy do kampanii obywatelskiego oporu. Nie wiem, na czym będzie polegała, a po to tu przyszedłem, żeby dowiedzieć się, na czym będzie polegała, ale i tak trzymam kciuki. I tak bardzo dobry postulat. Ostry komentarz Warzechy. Dobra, nieważne, kogo obchodzi ostry komentarz Warzechy, no ludzie. Ciekawe, co powiedział Łukasz Warzecha, kurwa. To samo, co zwykle. Dzień dobry. Jezu, jak mnie to... Nawet mnie już nie triggeruje, że Łukasz Warzecha znowu wystosował jakiś twój ostry komentarz. Po prostu... Mam to w piździe i chciałbym, żeby wszyscy mieli to w piździe. Myślę, że jako społeczeństwo obywatelskie z 30-letnim stażem jesteśmy gotowi do tego, żeby mieć w piździe cokolwiek powie Łukasz Warzecha. Myślę, że powinniśmy mieć w piździe Łukasza Warzechę. Brzoskwinia. Smutne jest to, że nie jest to jakiś super radykalne, ale konserwy się obstrają, że to za dużo dla nich. No właśnie, zwłaszcza, że postulat ten, jeśli ktoś podniesie, to będzie to lewica. I konserwy znowu się będą obstrywać, że to dla nich za dużo, że tak nie można, że jak to, że to jest odklejone od rzeczywistości, piękne duchostwo. Kurwa. Dokładnie, Chrisdops 9.7. Jak szedł do Żabki po bułki, to pewnie padało, więc nie ma problemów z wodą w Polsce. Co wy mi tu, durne lewactwo, będziecie mówić? Co wy mu to będziecie mówić? On wie. Co mogę dodać? No takich akcji jak ostatniego pokolenia będzie więcej i bardzo dobrze, że będzie więcej. Bardzo dobrze, że ktokolwiek zwraca na to uwagę. Bardzo dobrze, że komukolwiek się chce. Komu miałoby się chcieć, jeśli nie młodym ludziom? Jeśli młodym ludziom przestanie się chcieć protestować jakoś tam radykalnie, chociaż czy to jest radykalny protest, czy przerwanie koncertu jest radykalne? Myślę, że nie, jeszcze nie. Myślę, że to jest mało radykalne. Myślę, że ludzie, którym wydaje się to radykalne, to kabotyni i bigoci. O kurde, Tadek SLU, dziękuję za tę piękną wiadomość. Żubr, chcę ci powiedzieć, że dzięki tobie odważyłem się i jestem właśnie na etapie organizowania buntu i strajku w związku sportowym, w którym mam nieprzyjemność być. Trzymaj kciuki. O kurde, trzymam kciuki fest. Trzymam kciuki fest. I gdybyś chciał coś więcej powiedzieć, to wal na priv jakimś kanałem i chętnie się dowiem więcej. Marysia siema, Wojtek mi się nie chce nic, a co dopiero protestować. Bo ty, Marysia, już nie jesteś młoda. Przykro mi. Tważkie. Nie po to pokolenie lat 60. obalało komunę, żeby teraz jeździć zbiorkołem z biedakami, sprawdzić, czy nie kampania na prezydenta Warszawy. No. No sorry, Maria, ale ty już masz prawie ćwierć wieku na karku zaraz. To jest, wiesz. Ile trzeba mieć, żeby być młodym? Pyta Misza Miszka. 18. 20. Do 22 roku życia. Moim zdaniem. Do 22. Cześć, Wojtek Gasparowicz.
Do 22 to jest maks. Kończysz 23 lata, zostajesz wypisana z Krajowego Rejestru Młodych Ludzi. Przykro mi. Nie można być ciągle młodym. Myślę, że 20 to jest 20, no 22 awansem. To jest wystarczająco. Drakana ma prawie 30, to co teraz? To co teraz? Co teraz? Co teraz? Nic! Nic! Już trzeba się rozglądać za różnymi rzeczami, za którymi rozglądają się starzy ludzie. Poladroid dobrze przypomina, że dla Polaków przeklinanie publiczne to jest radykalizm. No tak, kurwa, przecież protesty kobiet rozbiły się o przeklinanie. W sensie to była rzecz, która była komentowana dosyć szeroko wtedy. I pamiętam tweet Tomasza Lisa. Niestety, to jest bardzo złe uczucie pamiętać tweet Tomasza Lisa. Jak Joanna Schering-Wielgus, posłanka lewicy, liberałka w lewicowych szeregach, która kiedyś oddała 2 psy do schroniska. Ale ja nie o tym. Ja o tym, że ona miała taki protest, chyba z mężem, że wyszła w kościele z transparentem, postała chwilę i sobie poszła. I Tomasz Lis mówi, no, i taki protest to jest całkiem okej. Nikomu nie przeszkadza i w ogóle fajny. Kurwa, po pierwsze to Joanna Schering-Wielgus, ten konkretny przypadek demonstracji jest do dzisiaj opisywany w mediach jako wtargnięcie, rozhisteryzowane wtargnięcie i zbezczeszczenie rytuału kultu religijnego chuje muje dzikie węże. To jest raz. A 2, no właśnie chyba po to jest protest, żeby komuś w czymś przeszkadzać. Po to jest strajk również, żeby komuś w czymś przeszkadzać. Na tym to polega. Na tym polega na tym polega idea takiego protestu, który ma być jakkolwiek radykalny, że on ingeruje w pewien system życia, który jest dobrze zorganizowany, a protest polega na tym, żeby go w pewnym stopniu zdezorganizować. Czy to strajk, który ma dezorganizować miejsce pracy, czy to przerywanie koncertów w Filharmonii, które ma dezorganizować moment błogiego relaksu osób będących na tym koncercie. Aczkolwiek i tak 99% osób, które chodzą na koncerty do Filharmonii, nie chodzi tam dla błogiego relaksu, tylko dla podkreślania swojego statusu społecznego. I osoby, jestem przekonany, oczywiście to jest teza, na którą nie mam żadnych liczb, że osoby, które rzeczywiście cieszą się muzyką płynącą do ich uszu w Filharmonii, stanowią zdecydowaną mniejszość. Więc tym bardziej można im przeszkadzać w słuchaniu koncertu. Poladroid. Nie można powiedzieć brzydkiego słowa na proteście real shit, ale można casualowo nazywać kandydatkę lewicy lewacką szmatą. Tomasz Lis. Tak, kojarzę ten inbez Twittera, gdzie Tomasz Lis podawał dalej tweety, w których ktoś wyzywał Magdę Biejac lewacką szmatą. Znaczy ktoś. Jerzy Skoczylas to jest też w ogóle kurwa aparat, który zasługuje na to, żeby trochę więcej kiedyś o nim powiedzieć, jaki to jest aparat.
Jerzy Skoczylas z Press. On jest w Press teraz? Kurwa, ja pierdolę. On kiedyś pisał książkę w latach 90. Ojejku, była kiedyś taka typiara. Była kiedyś taka typiara, która wywoływała w latach 90. seks skandal, że uwodziła polityków. Kurde, jak ona się nazywała? Anastazja P. Tak, dokładnie, dziękuję Polański. Tak, to jest ten Skoczylas od Anastazji P., który pisał, że Anastazja P. ma grube kolana. Tak, dokładnie ten Poladroid. To jest właśnie ten. To jest ten koleś, ten chłop. Więc to już pokazuje generalnie w jakich rejestrach się ten człowiek porusza od zarania dziejów. Wieloletni współpracownik Jana Pietrzaka. Słuchajcie, Trzecia Droga wypełzła spod kamienia z okazji wyborów samorządowych i jak znalazła użytkowniczka Yashima94 na tym przeklętym Twitterze, Trzecia Droga wypuściła taki materiał, w którym jest 12... Nie, Chris Dobbs, to jest inny Jerzy Skoczylas, bo ten, o którym ty mówisz, to jest Jerzy Skoczylas z kabaretu Pod Egidą. To jest inny Jerzy Skoczylas. To jest inny. Tak, Trzecia Droga wypełzła spod kamienia ze swoim czymś na kształt programu, takim około programem, z takim programoidem. Marysia zadaje ciekawe pytanie na czacie. Czy znacie może jakichś wyborców Trzeciej Drogi? Kurwa, zapomniałem. Ja pierdolę. Kamil, jeśli jesteś z nami, Kamil Filipek, to ja cię przepraszam i siebie przepraszam, że zapomniałem wymyśleć pytania do Jakuba Żulczyka na piątek zeszły. Kurwa. Nieważne. Znaczy ważne. 12 gwarancji samorządowych. Taki program, około program, programoid. Słuchajcie, ja już kilka lat temu robiłem film na kanał o Szymonie Hołowni, o tym, że Szymon Hołownia pierdoli okrągłe kocopały. Takie okrągłe, żeby nic nikomu nie powiedzieć, nie daj Bóg. Nomen omen Bóg. I teraz, po tych kilku latach, na przykład, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, wicenaczelny Okopres jest w szoku, że Polska 2050 okazała się konserwatystami. Tak teraz, no znowu Trzecia Droga, tutaj Szymon Hołownia wspólnie z Kosiniakiem wypuszczają coś takiego, co jest około programoidem. I ten program widzicie teraz na ekranie i równie dobrze mógłbym go wam nie pokazywać, bo nie ma w nim nic. Jak powiększyłem na pełny ekran, to jest mniejsze niż kiedy nie powiększam na pełny ekran. Świat jest pojebany jednak. Świat jest pojebany. 12 gwarancji samorządowych, słuchajcie. Szkoła jest okej. To jest gwarancja samorządowa Trzeciej Drogi. Jak wybierzecie Trzecią Drogę do swojego samorządu, nie Żaba Morton, nie Pod Egidą, to są dwa różne Jerzy Skoczylasy. To są dwa różne Jerzy Skoczylasy. Szkoła jest okej, taka gwarancja samorządowa. Jak wybierzecie Trzecią Drogę do swojego samorządu, to szkoła jest okej. I pamiętajcie o lajkach. Dzięki Marysia, że przypominasz, bo ja bym zapomniał. Pamiętajcie o łapkach w górę, kochani. Łapki w górę są kluczowe dla pomyślnego rozwoju społeczeństwa, społeczności, redakcji opiniotwórczego kanału o charakterze egalitarnym, który nazywa się Gilotyna. Gmina zadba o profilaktykę i zdrowie. Ciekawe jak. Czy na przykład tak, że wiecie, jeśli nie spuszczam ci w pierdolu codziennie o godzinie 7:42, takiego fizycznego, to już jest dbanie o profilaktykę i zdrowie twoje.
Tańsze i dostępne mieszkania, także na wynajem. Czy samorząd jest w stanie w obecnej sytuacji rynkowo-mieszkalnej, czy samorząd jest w stanie tak po prostu sam nagle zapewnić tańsze i dostępne mieszkania także na wynajem? Nie sądzę. I samorządy przyjazne środowisku, co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? Samorządy przyjazne środowisku, że nasi samorządowcy nie śmiecą? Zainwestujemy w małych i średnich liderów lokalnej gospodarki, czyli w kogo? Którzy to są? Lasy dla społeczności lokalnych, nie jako skarbonka partyjna. No słuchajcie, na kartce z logo PSL pisać o tym, że lasy dla społeczności lokalnych nie jako skarbonka partyjna, to już jest kurwa przesada. Łatwo dostępna lokalna żywność, ale co to znaczy? Jak to łatwo dostępna? Wiecie, jeśli jeśli nie pozamykam i nie spuszczę w pierdolu fizycznie producentom lokalnej żywności, to też mogę uznać, że to jest z mojej strony dbanie o łatwo dostępną lokalną żywność. Biblioteki i świetlice rozwiniemy w centra aktywności i spotkań. Nie rozwiniecie. Nie będzie tak. Zadbamy o komunikację publiczną. Słuchajcie, jeśli chcecie zadbać o komunikację publiczną, to grupa aktywistyczna Ostatnie Pokolenie ma fajny postulat. Może powinniście ich posłuchać. Gminy samodzielne finansowo. Komunikacja publiczna i gminy samodzielne finansowo. Nie, komunikację publiczną jest w stanie samorząd sam ogarnąć, ale gminy samodzielne finansowo? Chyba nie. Chyba nie. Będziemy rzecznikami twojej kieszeni. Kurwa. Moja kieszeń nie wymaga rzecznika. Moja kieszeń wymaga reanimacji. A, jeśli chcecie być rzecznikami mojej kieszeni, to pamiętajcie o tym, że możecie wspierać. 12. Zadbamy o standardy w samorządzie. Jakie standardy w samorządzie? O jakie standardy w samorządzie? Na przykład standard nie postulowania żadnych sensownych postulatów przez naszych samorządowców. Taki standard. Słuchajcie, jeśli samorządowcy trzeciej drogi nie będą spuszczali w pierdolu codziennie o godzinie 8:48 przypadkowej osobie, to już można podciągnąć to pod dbanie o standardy w samorządzie. Jan Kurpiński, zadbamy o komunikację publiczną, jest jak pójdziemy na zajezdnię pogłaskać tramwaj po kole. Bez kitu, damy buziaka tramwajowi w zderzak. Dźwiedziu, jak masz fermę drobiu zaśmierdzającą ci okolice, a jej dyrektor jest w PSL, to będziesz mógł tanio kupić z niej odpady. No. Zadbają o standard wpychania kolesi do spółek miejskich. Gminy samodzielne finansowo, nie licząc każdego dofinansowania z UE do każdego łatania chodnika, to prawda, no. Izabela Pro, u mnie gmina wybudowała 2 bloki, zaraz będą stawiać 2 kolejne. No, można, da się. Takie centrowe gówno to najwięksi szkodnicy, mówi Jan Michał Szulów. Zgadzam się. Takie centrowe gówna to być może więksi szkodnicy niż neonaziole, bo to ci pierwsi robią miejsce tym drugim, którzy przynajmniej nie udają, a ci pierwsi wpuszczają ich pod płaszczykiem prawdopośrodkizmu, oświeconego centryzmu i pod hasełkami o tym, że ze wszystkimi trzeba rozmawiać. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Właśnie dostałem zjeby od przełożonego w pracy za to, że on nie rozumie, jak rzeczy działają. Zajebisty dzień, nie ma co. Słuchaj, do niczego cię nie namawiam, ale każdy sąd cię uniewinni. To nieprawda. Żaden sąd cię nie uniewinni, bo jesteśmy w Polsce.
Słuchajcie, zmarł chłop. Słuchajcie, zmarł chłop. Umarł chłop. Zaraz wam pokażę, który. Zaraz wam pokażę, który chłop umarł. Zaraz wam pokażę, który umarł chłop. Ojej, je, 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 Dystrofie, śmiertelną chorobę genetyczną niszczącą komórki nerwowe w mózgu. Jadę Nie pierwszy to. raz, O ten. wracam. To nie jest tak, że to jest zastrzyk i jestem zdrowy. Niestety ten po prawej. Po 3 miesiącach sam widzę pierwszą poprawę. Kuracja na eksperymentalne leczenie. Pomysł miał się narodzić po kuracji w Meksyku przyjaciela. Ja staję. Ja się mogę puścić. Ja mogę. Tomasz Guzowski choruje na adrenoleukodystrofię. Najlepsze jest to, że w materiale wyborczej na ten temat rodzina tego chłopa powiedziała, że te wszystkie jego terapie to była ściema i nic mu nie pomogły. Kurczę, w sumie nie wiem, czemu poruszam ten temat, bo chyba nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat, poza tym, że Tomasz Mejza to pała jebana. Bartolomeus, byłem pewien, że on był podstawiony, tym bardziej szkoda typa. No. Słuchajcie, jak wpiszę Łukasz Mejza PKW, to czy dowiem się w łatwy sposób, ile dokładnie głosów dostał Łukasz Mejza, dostając się do Sejmu na tę kadencję? Dlaczego ten typ nadal nie siedzi? To znaczy nie ten, co wstał, tylko Mejza. No, to jest dobre pytanie. Kandydat uzyskał mandat, numer listy 4, numer na liście 11, Komitet KW Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów 10 000. 10 000 głosów na 517 000. Na 517 000, zresztą wam pokażę, co będę tak siedział sam. Na 517 000 oddanych w okręgu. Słuchajcie, 10 000 osób zdecydowało, że ta Menda będzie polskim posłem na Sejm. A jak to? W sensie, chciałbym porozmawiać z tymi osobami, chciałbym dowiedzieć się, co spowodowało, że zagłosowały na Łukasza Mejzę. Nie sądzę, żeby Łukasz Mejza miał tylu znajomych i krewnych. Co to? Wy też to słyszycie? Dzień dobry, Tylko siedzę ja w to pracy słyszę. i radykalizuję osobę współpracowniczą. O, Tomasz Maleńczyk, dziękuję za super czata, którego oczywiście przegapiłem, ale już go odczytuję. Mejza ma teraz do zapłacenia chyba 70 koła za radosne rozwieszenie plakatów wyborczych. Myślę, że stać go. Co spowodowało, że Mejza jest w Sejmie ordynacja wyborcza? Ja nie wiem, ale kurde, jakby wiecie, nie jestem zdecydowanie za krzyczeniem na ludzi za głosowanie na PiS, ale o, Tomasz Maleńczyk pisze, że siedzi w pracy i radykalizuje osobę współpracowniczą i to chcę słyszeć, kurwa, to chcę słyszeć tutaj na tym czacie. To chcę słyszeć, proszę radykalizować, proszę napierdalać. Ja wiem, że miał wyjebaną kampanię wyborczą, ale jednocześnie wydaje mi się, że jak widzisz plakat Mejzy na ulicy, to jednocześnie kojarzysz go z telewizji. A jeśli kojarzysz go z telewizji innej niż TVP, no to coś ci się tam obiło o uszy, że chłop jest delikatnie mówiąc szemrany. To samo tyczy się Mateckiego. Kto głosuje na tych ludzi? Ja rozumiem głosować na PiS, no nie?
Rozumiem głosować na PiS, bo ja zawsze powtarzam, że wyborcy PiS mają lepsze, bardziej realne powody do głosowania na swoją partię niż wyborcy głosujący na Platformę, którzy głosują na Platformę, ponieważ tak, bo to są dla nich defaultowi politycy bardzo często i tyle. Albo ewentualnie antyPiS. Ale głosować kurwa centralnie na Mejzę albo na Mateckiego to trzeba być albo bardzo nieświadomym, albo bardzo wrednym, albo no nie wiem. Może jest tak, jak pisze Kowal Błażej, no, że te 10 osób mogło znać go tylko z TVP i z konferencji z uzdrowionym facetem. Aczkolwiek ta konferencja z uzdrowionym facetem, przecież ona wyglądała jak no wyglądała niepoważnie. Jeśli ktoś oglądał tę konferencję i uznał, o kurwa, chłopa uzdrowił, ty. Jakby jesteśmy w sytuacji, w której chłop posądzany publicznie o robienie fejkowych kampanii, fejkowych terapii, pokazuje chłopa na konferencji, którego uzdrowił. I on mówi, patrzcie, to nie jest fake, to nie jest fake. No przecież to śmierdzi fejkiem. Siema Entrus. Dzień dobry serdecznie. Witam osobę Entrus. Dobrze, słuchajcie. Powiem wam, że jestem dzisiaj niewyspany. Taka jest właśnie zadyma Entrus, że jestem niewyspany. I powoli zmierzam do zwijania pizdeczki na dzisiaj. Właśnie dlatego, że czuję, że gubię wątki, czuję, że jestem nie w formie, czuję, że jestem dzisiaj niewyspany. To, że w piątek chyba tak było, no nie? Że kończyłem o 9, dzisiaj chcę już kończyć o 9, a w poniedziałek mnie nie było. Myślę, że w końcu będę musiał spróbować wam to wynagrodzić tym, jakimś streamkiem wieczornym, no nie? Jest trochę rzeczy do obejrzenia, które chciałbym obejrzeć na streamach, czyli właśnie Tomka Lisa z Wałęsą i debatę o mieszkalnictwie. Marysia, nie pamiętam, kiedy powiedziałeś, że jesteś wyspany. Był taki dzień jeden, kiedy tak przyszedłem i powiedziałem, kurde, ale jestem wyspany. Raz tak było. Z 2 tygodnie temu. Entrus mówi, że ma inny czas, bo za granicą, czy mogę coś streścić? Co miałbym ci streścić, Entrus? No dzisiaj sobie liczymy na to, że ludziom nie podobają się aktywiści klimatyczni. Czyli z Wałęsą rozmawiali w wannie? No tak, oni są tacy bardzo wannowi chłopcy, ja zresztą też. Nie, Marysia, to nie było w grudniu. To było w tym, no jakoś w tym roku już na pewno. O kurczę, słuchajcie. Poza tym muszę iść po cebulę. Może jak się porozciągam trochę. Tak, muszę iść po cebulę. Dlatego komentarz, który mi zostawcie dzisiaj w komentarzu, niech będzie komentarzem o treści cebula. I przypomnijcie mi, żebym jutro opowiedział wam, bo to chcę opowiedzieć, chcę być w dobrej formie opowiadając wam o tym. Przypomnijcie mi, żebym jutro opowiedział wam o Macieju Kleczkowskim z Ostrołęki. Entrus mówi, że tematy, cokolwiek się powie, to można się narazić. Nie wydaje mi się. Myślę, że stanie po stronie aktywistów klimatycznych, oczywiście zawsze można się komuś narazić, ale myślę, że stanie po stronie aktywistów klimatycznych w tej sytuacji jest mało kontrowersyjne. Przynajmniej zgodnie z linią redakcyjną redakcji opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym Gilotyna.
Więc myślę, że tutaj stając po stronie aktywistów klimatycznych nikomu się nie narazisz. Aczkolwiek, czasami powiem wam, że mam ochotę na to, taką, być może to jest głupia ochota, ale taką ochotę na to, że przyjdzie ktoś na czat i powie: ej, jebać aktywistów klimatycznych. I wtedy ja będę mógł powiedzieć do mikrofonu: ej, nie. I powiedzieć dlaczego. I powiedzieć na przykład to o tej Grecie Thunberg, co dzisiaj wam powiedziałem. Ale wtedy będę mógł to powiedzieć komuś z czata i potem będę mógł to wyciąć i zrobić z tego materiał Żubr wyjaśnia Maćka z czatu. Nice try, Marysia, nice try. I będę miał wirala, jak krzyczę do kamery. Będę miał takiego wirala, w którego zacznę od: kurwa, co on pierdoli? I wtedy powiem: ej, no widzowie, powiedzcie mi, kurwa. Ale widzowie, powiedzcie mi, kurwa. Nie, dobrze. Muzyczka na koniec. Cześć, Michał Kowalówka. Wcześniej widziałem, że ktoś pytał, czy mamy na czacie kandydatów w wyborach samorządowych. To teraz odpowiadam tak. Żubr fantazjuje o tym, że wygra walkę z wymyślonym antyklimatystą. Bo ja potrzebuję wirala, rozumiesz? Zasięgi mi są potrzebne. A to się niesie. Darcie pizdy do kamery. I film pod tytułem Żubr wyjaśnia Maćka z czatu. Kurwa, no potrzebuję konfliktu w internecie, żeby mieć zasięgi. Muzyczkę chcecie? Muzyczka będzie raczej spokojna. Taka jak ja dziś jestem spokojny. Jestem spokojny, więc muzyczka będzie spokojna. Marysia, ja wiem, że ty się możesz ze mną kłócić, ale ty jeszcze jesteś winna mi przeprosiny. Dlatego nie będzie muzyczek z dedykacją dla ciebie, dopóki nie zostanę oficjalnie, publicznie przeproszony. Coach Mike chętnie wchodzi w konflikty, może spróbuj. Wiesz co, ja znam takiego jednego lewicowego streamera, który chętnie wchodzi w konflikty, a nie wiem czy chętnie, ale na pewno łatwo. Ale mogłem kiedyś ciągnąć z nim konflikt, ale nie ciągnąłem. I uważam, że to było bardzo dojrzałe. No a zasięgów jak nie było, tak nie ma. Pytasz, mała, co się dzieje, czego mi brakuje? Odpowiadam, ty się śmiejesz, nie chcesz mnie zrozumieć. No, Marysia, teraz możemy rozmawiać. Widzisz tylko siebie. Aczkolwiek przydałoby się jeszcze, gdybyś dodała za co. Nie obchodzi to ciebie, to są wpływy tamtych ludzi, wśród nich egzystujesz. Chodź więc za mną, chodź daleko, to nas uratuje. Chris Dobbs może? Chodź, zabiorę cię na Atlantyk, W każdym razie już żałuję, że o tym wspomniałem. cudowny, zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Ucieknijmy razem szybko stąd. Nie brakuje mi talentu, szczęścia, powodzenia. Nie brakuje Nie, Marysia, nie, to tak nie działa. tylko zrozumienia. To są wpływy tamtych ludzi, to wśród nich żyjemy. To dla siebie świat stworzyli, w którym my zginiemy. Chodź, zabiorę
Entrus już prezentuje, co to za nutka. Czy widać to teraz? Świat to człowieka jest cywilizacja, w której dla nas ciągle miejsca brak. Chodź, zabiorę cię na Atlantyrze, na cudownie tajemniczy ląd. Bądź odważna tutaj i tak zginiesz. Ucieknijmy razem szybko stąd. Entrus pyta, co to za nutka, więc wyjaśniam, że jest to nutka zespołu Jantix. Cześć, Tomasz Jaworski. Jantix to jest taki zespół, który teoretycznie ktoś mógłby uznać za zespół disco polo, natomiast no on nigdy nie był w żadnym programie tym disco polowym, chyba, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, za to był w Opolu w 92, więc nie jest do disco polo zaliczany. No i jest to taki polski synth-popik. Oni sami twierdzą, że inspirowali się Depeche Mode. Agi, od czego, cześć, co słuchamy? Tak jak mówię, to był Jantix. Ale skoro są tu osoby, które tego nie znają, to czuję się w obowiązku, a nawet nie tyle w obowiązku, co po prostu wygrywa mój wewnętrzny pokazywacz muzyczki, który właśnie chce puścić od razu ten drugi hit zespołu Jantix, który kurwa jest jednym z najlepszych bangierów w historii polskiej muzyczki rozrywkowej. O, Brantaleukopsis donosi, że wydali nawet ostatnią płytę z coverami Depeszy. W podpowiedziach mam tylko bambosze, słuchajcie. Więc puszczamy Wodospad Marzeń i spierdalamy stąd. Pamiętajcie o zostawieniu, chyba że jeszcze coś mnie przyciągnie tutaj. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza w komentarzach o treści Cebula w komentarzu. Opole 92, Opole, jesteście tutaj. Woo! Odkryłem twoje sny, odczytałem z oczu twe marzenia. Jesteś płonącym ogniem, palącą się pochodnią szczęścia. Tylko ty. Punk Rock Polska, tę piosenkę, o której piszesz, Buzu, Skład Przebudzenie, przedawkowałem w dzieciństwie. Marzeń, ty i ja. Tej nocy setki mamy wrażeń, nie możemy grzeszyć więcej. Ej, Julo, coś w tym jest, no. Szalone, jak mi to wytłumaczysz? Twoje ciało całe płonie. Doprowadziliście do tego, klaso czatująca, że Marysia musi za was przepraszać. Patrzcie, do czego doprowadziliście. Przepraszam za czat, który nie daje lajków. Tej nocy setki mamy wrażeń, nie panuję już nad tobą. Nie mam władzy nad twym szałem. Twoje usta żądne seksu pożywiają się mym ciałem wciąż. Tylko ty i ja, razem pod wodospadem marzeń. Ty i ja, tej nocy setki mamy wrażeń, tak często się kochamy. Nie mam flaneli w żółto-czarną kratę. Ramionach, bez naszych nocnych szaleństw, nasze serca znowu będą konać. Polański, myślę, że ja wtedy miałem dużo mniej włosów niż teraz jednak. Razem pod wodospadem marzeń, ty i ja. Tej nocy setki mamy wrażeń, choć czasami pragnę odejść i opuścić słodkie twe objęcia, lecz płonące wciąż twe ciało gwarantuje cudne chwile szczęścia. Tylko ty i
Punk Rock Polska, Buzu Skład to w ogóle tylko znane z tych 2 kawałków, Przebudzenie i Kocie Sprawy. No ja bym nawet powiedział, że z jednego kawałka. Kurczę, mam w głowie jeszcze jedną piosenkę, którą można by... Marcin Gajda, kontrowersyjna opinia. Jantix nie zrobił kariery, bo mieli teksty wprost o ruchańsku, a nie jak jakiś bajm zakamuflowane pod pseudopoezją. Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że może coś w tym być, natomiast też nie ma w tamtych czasach zespołów, które grałyby podobnie do Jantix w Polsce i zrobiły karierę, no nie? Może to po prostu nie była muzyka na tamte czasy w Polsce. No jest Papa Dance podobne, ale Papa Dance zrobiło karierę tak z dekadę wcześniej, no nie? W latach 80. Jest jedna piosenka, którą myślę sobie, że moglibyśmy dołączyć do gilotynowo-porannego repertuaru. Nie jest to piosenka Disco Polo, wbrew pozorom, a jest to piosenka... Słuchajcie, ja wam kurczę ją puszczę od razu. A co? Zrobimy sobie dzisiaj taki muzyczny wtorek. Co wtorek z hitami worek, moi mili. Jest to piosenka zespołu, który nazywa się Róże Europy. Ale nie jest to ta piosenka zespołu Róże Europy, którą wszyscy znają. Srał ją pies, no nie? To będzie to. To jest to? To jest chyba to. Kocham taki cold wave'ik, kurwa kocham to. A przyszła mi ta piosenka do głowy też dlatego, że prawdopodobnie nie zdemonetyzuje mi streama. No wiadomo, że chodzi o tekst. Ja jestem łatwy, jeśli chodzi o rewolucyjne teksty. Ale Cold Wave'ik też kocham. No przecież muzycznie ten riffik to mogłoby być równie dobrze The Cure w Prime. A Giot, tak, kocham te piosenki Bielizny, o której piszesz. Aczkolwiek pozostałe piosenki Bielizny są obrzydliwe w większości. Tekstowo. Barykady stoją, będą stać, podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na drugą stronę. Avatar DM zamówił piosenkę, za którą prawdopodobnie zdemonetyzuje mi streama.
ale dał za to dychę, więc przy moich wpływach reklamowych to się pewnie równoważy, więc zaraz ją puszczę. Entrus, strzelaj. Dokładnie, Agiot. Te dwie piosenki zespołu Bielizna lubię. Reszta jest awangardowo-erotyczna, dosyć obrzydliwa. Fun fact, moja mama ma na imię Jola, więc piosenka o pani Joli puszczana przez faceta siostry jest mu traumą z dzieciństwa. Nie dziwię się, nie dziwię się. Jedziemy z tymi kocimi sprawami, słuchajcie. Od razu mówię, że nie znam. To właśnie ty eksplodował szósty zmysł. Rzeka mej krwi przyspiesza rytm. Tak, ja to wiem, pragnienie zmienia cię. Te słodkie grzechy, tego chcę. Leniwy koci ruch i wrócę zawsze tu do twych gorących rąk i róż. Tak, ja to wiem, wystarczy. Entrus. 78, ale dobrze wyglądasz, także 85. Wymyślają twoje ciało, Twoje ciało, twoje ciało. twoje ciało. Jedna całość. O 89. Twój język chce oplatać palce me i w twoje ciało wtapiam się. Cały mój świat zamyka oddech twój i jeszcze tylko oczy zmruż. Dniami rozstania, a nocą powroty. Ja właśnie za to kocham koty. A wokoło nich się góry zapadają. Ludzie kłamią, nowe wojny wymyślają. Twoje ciało, Twoje ciało, twoje ciało. twoje ciało. Entrus i Marysia Maciebana. Nie wierzę, że to jest spontaniczna akcja, to co się właśnie odbyło na czacie. Za tym stoją wiadome siły. Pozwól, że dotknę cię, przytulę. Pozwól, że dotknę cię, przytulę. Pozwól, że dotknę cię, przytulę. To jest, Julo, moja pierwsza reakcja na utwór muzyczny, bo nie znam go. Albo nie pamiętam. I przypomniał mi się jeszcze taki pojebany zespół też z początku lat 90., który być może też jest niedemonetyzujący. Zespół nazywał się Human i jego liderem, chyba basistą i wokalistą, był typ, co się nazywał Kostek Juriadis, który był chłopakiem Kasi Kowalskiej przez jakiś czas, a przede wszystkim był też muzykiem sesyjnym. I ten zespół wydał chyba jedną płytę i to był taki solidny, kurczę, metalo-funk. Może sobie kiedyś popuszczamy go.
A, jak to reakcja, to muszę powiedzieć o tym, co usłyszałem, co myślę. Nic chyba, chyba nic. A, no właśnie, jeszcze w Humanie śpiewała Kaja w chórkach. Czy Kostek grał w Papa Dance? Kurde, nie zdziwiłbym się, wiesz? Nie zdziwiłbym się. Bo on był raczej taki, jeśli chodzi o style muzyczne, był dosyć eklektyczny. Co w latach 90. w Polsce nie było niczym wyjątkowym, mówiąc szczerze. I 80. Wiem, że później tam w latach 2000 chyba nagrywał jakieś bossanowy, no nie? Więc typ pewnie obskoczył połowę zespołów w Polsce w tamtych czasach. Czy za obfite superczaty można zamawiać polskie niszowe starocie? Zamawiać można. Czy ja je puszczę? To nie jest wiadome, bo Łukasz teraz wymienia na przykład wszystkie zespoły, w których grał Kostek Kyriadis, a jednocześnie są to zespoły, których raczej niechętnie puszczę ze względu na demonetyzację prawdopodobną, aczkolwiek można. Ja myślę, że w ogóle może poza porankami też by zrobić jakiś taki stream głównie muzyczny. To byłoby ciekawe. Dajcie znać, co myślicie. Możecie napisać w komentarzach, tym bardziej, że się zwijamy powoli. Napiszcie mi komentarz o treści Cebula też. To jest ważne. Pamiętajcie o łapkach w górę. Ograł też z Tiltem, Kultem, Demono, Wilkami. Kurde, nie znoszę Demono. Hołka, czy pamiętam? Nie. Miszka, czy można prosić o Brutala na koniec? No ty to wiesz, jak mnie przytrzymać tutaj. Brutal, tutaj wyjaśniam nowym widzom, w odróżnieniu od Jantix jest już zaliczany do Disco Polo, aczkolwiek jest to Disco Polo bardzo specyficzne. I zaczyna się trochę jakby to było polskie New Order z AliExpress. Ej, nie, słuchaj Łukasz, Transmission into Your Heart to kojarzę. To już mi coś mówi. Tymon, czy ja w końcu zdążyłem na stream przed 10, a kończy się i tak? No generalnie kończy się tak zwykle koło 9:30, no nie? Wakacyjna ta przygoda tak zaczęła właśnie się. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Przy tej muzyczce trochę żałuję zawsze, że nie mam prawka, bo aż by chłop golfa odpalił trójkę. Golf trójka i Brutal na pełną pizdę. Więc pakuję swoje graty i już robię drogi smak. Wiele rzeczy już widziałem, zmieniłem kilka aut. Jednak coś mnie zatrzymało, może serce, może żart. Mały domek nad jeziorem, a na plaży właśnie Dobrze Julo, króciutko z gówniarą. się zakochałem. Tak wspaniale było mi, wakacyjna ta przygoda, tak zaczęła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda, tryska miłość w sercu mym. Wakacyjna ta przygoda, tak
zaczęła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda. Bryska miłość Dobrze mówisz, Agiot. Po takiej współczesnej produkcji, no nie? czułe słowa, piękne dni, wielkie plany i marzenia nagle prysły w sercu twym. Wakacyjna ta przygoda tak skończyła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda odpłynęła z prądem gdzieś. Cieszę się, kosmiczna ekspedycja Kubę, że mogłem w tym pomóc. Skończyła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda odpłynęła z prądem gdzieś. Kamil Dec, już kończę. Ej, bez kitu to by się na Eurowizję nadawało w fest. Tam głośno drzwi zamknięte, usiłuję jeszcze wejść. Chodzę i zastaję pustkę, a na stole krótki wiersz. Wakacyjna ta przygoda tak skończyła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda tak skończyła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda tak skończyła właśnie się, jak w strumieniu bystra woda odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda. Bez kitu, jeszcze z takim, jak pisze Marcin Gajda, z takim anturażem, żeby na scenę tą eurowizyjną wpierdolić Golfa trójkę po tuningu i jebnąć to z tym basiorkiem takim. Kurwa, przecież to by rozjebało system na Eurowizji. Nie wiem, kto by miał to zagrać, bo wiem, że zespół Brutal częściowo już nie żyje. Ale tak. Joanna Alabaster pisze, podoba mi się ta melancholia w głosie wokalisty. No to jest suwalski Ian Curtis. Albo był, bo to chyba on nie żyje. Więc tak, kochani, fajnie było, fajnie było. Muzyczka zawsze spoko. Komentarz o treści Cebula. Lajki pod streamem. Discord w opisie. To tyle, co mam do powiedzenia na dzisiaj. Dobrego dzionka, miłe osoby. I ten. Marysia siema. Wojtek, to w ogóle nie reagujesz na ataki na moją osobę. Jak to nie reaguję? Przecież jeszcze podjudzam do nich. Do widzenia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro. Trochę New Order, trochę Radio Chlew. Brzmi jak mój nowy opis na Tindera. Nie mam Tindera, ale kiedyś miałem. Do widzenia. Ian Curtis nie żyje? Co? Co? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem właśnie, o co chodzi. A nie, czekajcie. Nie wiem właśnie o co chodzi. Nie wiem właśnie o co chodzi.